witamy wszystkich w naszej przygodzie. Wracamy na Bahamy i odkrywamy miejsca, o których większość nawet nie słyszała. Turkusowa woda, dzikie wyspy i same przygody, które piszą się same. A my płyniemy dalej pod żaglami New Wave. Skakujcie na pokład i ruszajcie z nami, bo najlepsze historie dopiero przed nami, a życie po 60 dopiero się zaczyna. Zaczynamy! Miesięcznej przerwie w Miami wracamy z powrotem z cywilizacji do natury, która wygląda bardziej zachęcająco. Mniej ludzi, tłumów, tu jest cisza, spokój, po prostu pięknie. Woda niesamowicie czysta. Po to właściwie cruzujemy, żeby oglądać miejsca takie jak to. Exuma Cay's Land and Sea Park. To jeden z pierwszych morskich parków założonych na świecie w 1958 roku. Totalnie chroniony, natura rządzi tutaj w 100%. Tu obowiązuje zasada take one picture, leave only footprints. Nie wolno łowić ryb, zbierać muszli, ani nawet zabrać kawałka rafy. Dzięki temu życie pod wodą jest obłędne. No, zjeżdżamy Shroud. To jest National Park. Płyniemy na washing machine. Byliśmy w 2018. Zobaczymy, co się zmieniło. Bo wtedy byliśmy szybko, a teraz tak mamy czas, bo jesteśmy rycali. Będziemy oglądać krzaczek po krzaczku. Dokładnie. Nareszcie wróciliśmy z powrotem do natury. Dokładnie. Dosyć tego NASA i Miami. Za dużo ludzi. Za dużo tłumu. Jest tak pięknie, spokojnie. Perfect. Paradise. Kolory wody w tym miejscu serio wyglądają nierealnie, od turkusu po głęboki granat. Jedno z najczystszych miejsc na Bahamas. Można spotkać również tutaj North Sharks, które są spokojne i często podpływają blisko łodzi. Trochę adrenaliny, to prawda, ale totalnie bezpiecznie, jeżeli ich nie prowokujesz. No wygląda, że to jest bardzo popularne miejsce. No, tutaj jest tak washing machine. Musimy się przedostać na drugą stronę. Okej, wchodzimy na górę. To trzeba buty założyć. Tu drapaliśmy się na górkę. Myśleliśmy, że jest to trochę wyżej. No ale widoki są po prostu niesamowite. Droga mangrove'owa, którą przypłynęliśmy. Na terenie parku nie ma resortów ani wielkich hoteli, tylko wyspy, cisza i natura. Czujesz się jak na końcu świata. Turkusowa woda, tylko na Bahamas. Próbujemy się dostać na drugą stronę, na drugą plażę. Jedną z ciekawostek jest to, że w pobliżu parku znajduje się wyspa należąca kiedyś do sławnego Escobar. Dziś to ciekawostka, ale dodaje klimatu historii tego miejsca. Jedna z największych atrakcji tutaj to skoki do wody, ale to nie są zwykłe skoki. Skakujesz i po chwili nurt łapie cię jak taśma produkcyjna, niesie w zawrotnym tempie prosto na mieliznę. Totalny, naturalny rollercoaster. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie spróbowali. Czemu nie? Trochę adrenaliny, śmiechu i zero kontroli, czyli dokładnie to, co lubimy najlepiej. Ciekawostka. Po bokach tworzą się tu takie rzeki, kiedy poziom wody zaczyna opadać. Wygląda niewinnie, ale to właśnie one napędzają cały ten szalony nurt.
Mamy teraz odpływ, więc zrobiła się coraz większa łacha. Trzeba naprawdę pilnować czasu i zdążyć opuścić to miejsce, zanim zrobi się płytko. My oczywiście przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Wracamy już. Tu widzimy, jakie zrobiło się zakole. Wyspa się pojawiła. Poziom wody spadł. Zamiast elegancko odpłynąć, skończyło się na spacerze i ciąganiu dyngi za sobą po Płciźnie. Totalna przygoda. Tak, wybraliśmy trochę inną drogę. Ponoć to miał być skrót. Przyszedł odpływ i niestety musimy ciągnąć dyngi. Nie wiem jak długo. Mam nadzieję, że nas tutaj noc nie zostanie. No tak, ciężkie jest życie kruzera. Nie wiem jak długo zejdzie nam, żeby to dociągnąć. Albo musimy czekać na przypływ. Brakuje nam wody, żeby płynąć. I tu jesteśmy. Nie wiem czy ktoś nas znajdzie. Łachy naokoło się porobiły. Sami jesteśmy. Jutro nie wiadomo co zrobić. No ale musimy jakoś dojść do oceanu. Przygoda musi być. I teraz wiesz co dobrze? Że nie mamy ciężkiej dyngi z kierownicą. Mamy lekko. No tak, Możemy płynąć. podział ról jakiś musi być. Po majtki już jest. To może Już jest po majtki? możemy płynąć. Zależy czyje majtki. Okej, czyli tu już się zrobiło głęboko. No i możemy płynąć. Alright. Następne piękne miejsce. Tam z daleka jest jedno, tak zwane caves. Chcemy jutro tam pójść i popływać trochę. Tylko uważaj, żeby ci następnej deski słońce nie wykończyło. Ja nie napakowałem dużo jest. Myślisz, że będzie ok? No zobaczymy. Jedna już jest z głowy, teraz następna. A ładna, podoba mi się. Ja wiem, że za mała, to akurat w sam raz dla mnie. Tylko ja nie lubię deski. Tutaj jakiś local art. Cruiserzy znudzeni sobie poustawiali kamienie. No dość fajnie to wygląda. Okay, idziemy dalej. Zwiedzamy. To jest schronienie dla bezdomnych. Masz dach nad głową. Mam dach nad głową. Zobaczcie, jaki niesamowity raft. Jak będzie odpływ, bo jak przypływ to będziesz miał tyłek mokry. Huraganem się można Okay, we met our friends. Hello, hello, with three pouches, little ones. The Luperonians. Hey, look at that. Andrea, hi. Hello. Andrea, Matt, and what's their names? That is Cash. Cash. That is Carlos, and that's El Chapo. El So, Chapo. Oh yeah, my they're all cartel. They're all Mexican cartel. They're all cartel related, that's right. El Chapo, what are you doing? El Chapo? El Chapo. El Chapo, that's so cute, my goodness. Yeah, it's nice to see you guys. Small world. Small world. Small world, that's right. Everybody meets in Bahamas. Yes, we do. W drodze do Dundas Cave płyniemy na low tide, ponieważ będzie tam łatwiej się dostać do środka. Jest to atrakcja, która jest recommended by cruisers. Zobaczymy. Jesteśmy tam ze znajomymi. Będzie nam raźniej. Wpływamy do jednego z najbardziej magicznych miejsc na Exumas – Rocky Dundas Caves.
Żeby dostać się do środka, trzeba przepłynąć pod skalnym nawisem i już tu zaczyna się przygoda. A potem totalny efekt. Wow! Wnętrze wygląda jak naturalna katedra. Ogromna przestrzeń, stalaktyty i światło wpadające przez otwór. Woda jest krystalicznie czysta, idealna na snorkeling. Pełno kolorowych rybek i życie pod wodą. Ale nie dajcie się zwieść, fale potrafią tu nieźle zamieszać. I wejście do jaskiń bywa naprawdę ciężkie. To jedno z miejsc, które są mniej znane, ale robią jeszcze większe wrażenie. Dziko, naturalnie i absolutnie wyjątkowo. Lata bogi. Stalagmity, zobacz ile stalagmyt. Ale fala jest duża. No to jest... Ale wygląda naprawdę scary. Wow. Hello guys. Okay, we get in, but we see if we're gonna get out. Get in was easy, now we have to get out. Come on. Mieliśmy dużo fanów z naszymi znajomymi z Luperon. Ale oczywiście to nie koniec atrakcji, bo jest jeszcze druga jaskinia, taka bardziej hardcore. I zgadnijcie co? Płynął tam tylko Darek. My z Andreą stwierdziłyśmy, że wystarczy przygód w jaskiniach jak na jeden dzień. No nie, no ktoś musi pilnować łódki, wiadomo, nie? Druga jaskinia była również super, z tego co Darek mówił. Można było tam wejść i pochodzić w środku. No teraz żałuję, że z nim tam nie popłynęłam, no ale może następnym razem. Poziom wody, jak widać, bardzo się podniósł, także miejmy nadzieję, że dość daleko możemy dopłynąć. Normalnie tutaj trzeba przejść. Darek na nowej desce, jeszcze tylko parę razy się wywrócił jak do tej pory, no tak, udało nam się prawie dostać, to znaczy do samego końca żeśmy dopłynęli, no ale z powrotem nie wiem jak to będzie, trzeba chyba będzie nieść. Zobaczyć z góry jak to wygląda. No i właśnie na takich widoków warto mieszkać na wodzie, bo inaczej się tego nie zobaczy. Rachel Baobab, naturalne jacuzzi na środku oceanu. Fale wpadają przez skały i robią prawdziwe bąbelki jak w spa, tylko trochę bardziej dziko. Relaks pełną parą, dopóki woda nie zacznie opadać. Wtedy zamiast spa masz szybki powrót i spacer po mieliźnie, ale to już przerabianie. Mówię, że do którego basenu chodzi, bo ja widzę tutaj dwa. Ten czy ten? No, do tego drugiego ja raczej nie wchodzę. Tam jak wejdziemy, to już nie ma po co wychodzić. Wracamy. Bye! See you guys! See ya! No tak, rozjeżdżamy się, oni w jedną, my w drugą. No i takie to życie jest.
Pogodę mamy piękną, przenosimy się niedaleko, jakieś pół godziny, płyniemy na Łachę. Tak jest, już żeśmy tutaj za długo byli, bo całe 2 dni, i musimy się ruszać, bo nie ma czasu, tyle rzeczy do zobaczenia. Jesteśmy na Pipe Key. Tutaj właśnie żeśmy przyjechali na te łachy, które powoli się zaczynają już wynurzać. Little Pipe Cay. Jedno z tych miejsc, gdzie zatrzymujesz się na kotwicy i masz wrażenie, że podpłynęłeś pod prywatny raj. Ta niepozorna wyspa to w rzeczywistości jedna z najbardziej luksusowych prywatnych wysp na Bahamas. Nie ma tu ani hotelu, ani resortu, cała wyspa jest wynajmowana na wyłączność. I uwaga, koszt takiej przyjemności to około od 75 do nawet 95 tysięcy dolarów za noc. Czyli tak za jedną noc możesz sobie kupić całkiem niezłe auto. Na wyspie jest wszystko. Główna willa i domki dla gości, łącznie około 11 sypialni. Ogromne baseny, infinity spa i pełna obsługa. Prywatna marina dla jachtów i nawet helipad. A całość działa jak małe, samowystarczalne miasteczko. A my no cóż, stoimy tutaj na kotwicy totalnie za darmo. A najlepsze dopiero się zaczyna. Odpływ zabiera wodę i nagle pojawiają się łachy piachu, jakby ktoś stworzył prywatną plażę, tylko dla nas. I to jest właśnie magia Bahamów. Luksus obok, ale najpiękniejsze rzeczy dalej są za darmo. Także jeżeli ktoś pyta, czy warto wydać 90 tysięcy za noc, to my powiemy, lepiej mieć kotwicę. Wygląda, że jesteśmy stuck. Musimy się dostać tam do tej głębszej części. Płynęliśmy na płytką wodę i właśnie przyłożyliśmy silnikiem. Musimy się teraz stąd wydostać. Woda się bardzo gwałtownie obniża. Musimy znaleźć jakąś inną drogę. To jest podobno najbardziej fotografowane miejsce na Bahamas. Tak podają. 2018. Nie, znaleźliśmy to przez przypadek, bo wtedy nie wiedzieliśmy, co robimy, a teraz mamy takie app No Foreign Apps, No Foreign Land i tam wszystko nam pokazują, gdzie mamy płynąć, gdzie najlepsze miejsca są. Trochę słońce nam zaszło. Trochę tu jest dangerous, bo będzie nas kręcić przez noc. Current against wind, wind against current. Są 4 łódki, zobaczymy jak to będzie przez noc. No tak, kolejny dzień, kolejna wycieczka. Będziemy dalej zwiedzać Pipe Cay. Tym razem wybieramy się na lokalne baths. Wanny. Wanny, tak. Znaleźliśmy to na tym No Foreign Land. Jest rated 5 gwiazdek, także zobaczymy, czy jest warto. Na razie jest wysoki poziom wody, także nie ma problemu, że dyngi nam usiądzie. Także no idziemy, zobaczymy, czy warto. No jak na razie droga nie jest ciekawa, nie widzę tu żadnego trail. Musimy się przedzierać między gałęziami, mangrowcami. 12 do 15. To chcesz powiedzieć, że to jest ten basen?
O którym mówią? Tu jest następny basen. To chyba ty żartujesz, nie? Następny basen. No i nawet wodospad jest, zobacz. No dobra, idziemy dalej, to ponoć kawał drogi. Dotarliśmy do baseników. To co, wchodzisz? Kąpiesz się? No jest to głębokie, o fajne. I to jest słodka woda? Okej, to jest ta... To jest ten bas. Tylko, że trzeba uważać jak wchodzisz i wychodzisz, bo jest bardzo ostro, bo ludzie mówią, że łatwo skalać. Jest bardzo ostro. Wow, to jest prawie głębokie to jest. No. No tak, Darek będzie próbował. No przeszliśmy tyle drogi, to teraz musisz się wykąpać w tym Będzie łatwo, tylko gorzej wyjść, bo wejść to jest tak. I co? Słona czy słodka? Taka Mieszana. mieszana, wiesz, nie jest taka słoda, ale troszeczkę słów czuć. Aha, Bo to wiesz, ale bo to spływa. bo to spływa, Ale no. zimna, taka jaka przyjemna. No, chodzisz nie. czy nie? Nie. No to tyle szliśmy na darmo, to ja dla ciebie wszystko to robiłem. A ja zobaczę, jak ty się wykąpiesz. Tu pod wodą mogą być te aligatory. Rekinów w słodkiej wodzie to nie będzie, ale mogą być. No i co, naprawdę nie wchodzisz? Nie. A tak się zdecydowała, bo wiesz, drugi raz już tu w życiu nie będziemy, wiesz? Dokładnie, no i trzeba... I taki swimming pool ze świeżą, nie całkiem świeżą, taką trochę Dobra, słonkowatą wodą. chodzę. Wow. Ona nie jest słonowata, ona jest po prostu słona. No nie, wejść do wody normalnie to jest to się miesza. Słona. Guys, jest słona. Sprawdziłam. Ostatni rzut oka na bardzo piękne, malownicze Little Pipe Cave. Sorry, i ruszamy dalej. Płyniemy w stronę Stanley Cave. Okej, kończymy już ten odcinek, w którym zdecydowanie nie było czasu na nudy. W następnym ruszamy w stronę Georgetown, tam dopiero będzie się działo. Jeśli podoba Wam się nasz sposób na emeryturę, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. See ya, bye!